Wodospad w akwarium. Nareszcie mi się udało, tak jak chciałem. W dzisiejszym filmie zajmiemy się zakładaniem tego zbiorniczka, który tutaj widzicie za mną. Zbiornik jest dość nietypowy. Został on poklejony przez mojego znajomego. Trochę za mało szkła, za dużo szkła uciął z tej górnej strony, dlatego ciężko jest umieścić nad tym jakieś światło, ale radzę sobie, tak jak widzicie. Dolna część, ta, w której mamy wody, ma w miarę 41 na 31 na 12 cm. I ta szyba tylnia tam z tyłu, gdybyśmy chcieli ją zmierzyć, to ma również około 42 cm. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale lubię patrzeć na puste szkło. Pewnie dlatego, że moja wybujała wyobraźnia wtedy może działać i wyobrażam sobie różne aranżacje, jakie można by tam umieścić. Dajcie znać w komentarzach, jak jest u was. Tym razem postanowiłem użyć nietypowych materiałów, jak dla naszego hobby. Sam jeszcze ich nie stosowałem, więc ciekaw byłem, jak się zachowają. Pierwsze, pianka montażowa, niskoprężna, bo chcę mieć nad nią trochę kontroli. Nad tym, jak całość będzie wyglądała po jej opuchnięciu. Wcześniej już przymierzałem korę mniej więcej, jak ją ustawić, ale teraz ostatnie przymiarki i lecimy z pianką. Oczywiście zapomniałem się i upaćkałem całe szkło, a nie chciałem tego robić. Wolę mieć jakoś czyste te szyby. Gdzieś podpatrzyłem fajny trik, dzięki któremu można uniknąć zapaćkania całości. Zanim zaczniemy zalewać wszystko pianką, zbiornik zabezpieczamy stretchem. Później cały stretch wyjdzie wraz z wyschniętą pianką. Piance pozwoliłem trochę wyschnąć i wcisnąłem do niej dekorację według wstępnego projektu. Zapomniałem dodać, co stanowi tutaj główną dekorację, z czego zakładam całość. Pewnie część z was już się domyśliła. Jest to nic innego jak kora. A z jakiego drzewa? No zgadnijcie w komentarzu. Ciekaw jestem, czy komuś z was się to uda. Liczę, że kora szybko nasiąknie wodą, dzięki czemu mech będzie mógł się na niej rozrastać. Kilka dni później wszystko było już na tyle twarde, że mogłem wyjąć całość ze zbiornika i zacząć dalszą obróbkę. Podciąłem najpierw spód, aby całość stabilnie stała i nie przechylała się naprzód zbiornika. Dziwnie by to wyglądało, jakby te skały leciały na patrzącego. Następnie plecy i miejsce na wodospad. Postanowiłem, że umieszczę na szczycie pojemnik, do którego filtr będzie wlewać wodę i z tego pojemnika woda będzie wylewać się, tworząc wodospad. Jeden albo nawet kilka, zależy ile mi się uda tam zrobić. Następnie zalałem wszystko wodą i sprawdziłem, jak w praktyce ten mój pomysł z wodospadem się sprawdzi. Trochę głupio się przyznać, ale jakoś nie pomyślałem, że całość będzie pływać. Po zalaniu dekoracja po prostu zaczęła mi uciekać. Ale nie ma co, tak to jest, jak się nocami zamiast spać siedzi przy zbiornikach. Na przyszłość w tą piankę wrzucę po prostu jakieś kamienie, które będą trzymały całość na dnie. Wodospad gotowy. Wygląda to naprawdę bajecznie. Mam nadzieję, że uda mi się to uchwycić w filmie. Użyta przeze mnie pianka była białego koloru. Nie bardzo pasuje to do całości. Dodatkowo pianka nie chłonie wody. Postanowiłem dodać tam jakiś materiał, tak aby całość utrzymywała dodatkową wilgoć. Dzięki czemu zasadzone rośliny nie wyschną, nawet w razie awarii filtra. Wszędzie, gdzie było widać piankę, dałem kawałki bawełnianej szmaty. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Szmatkę wcześniej sprawdziłem i ładnie chłonie wodę. Po zamoczeniu jednego końca szybko całość stawała się mokra. Przez chwilę podjąłem walkę z drugą dekoracją, z drugimi skałami. Jednak ostatecznie zdecydowałem, że zostanę przy jednym. Ewentualnie może później coś dodam, po prawej stronie. Dodatkowym atutem dodania materiału było to, że nie musiałem kleić mchu. Wystarczy go delikatnie wmasować w materiał i sam się przyczepił. Przy okazji, jeśli zastanawiacie się, ile musiałem tutaj użyć tego mchu, to powiem wam, że sporo. Duża część wykorzystałem z poprzedniej aranżacji, która dla przypomnienia wyglądała właśnie tak. Jak widać, w całkiem innym klimacie. Nowa jest dużo lżejsza. W tej starej całość była zapchana i zbiornik wyglądał przez to na dużo mniejszy. Ale było to moje pierwsze parodarium. Dla mnie było to dobre środowisko testowe. Dużo mi dało założenie go. Wiedziałem, co teraz muszę poprawić. Przy okazji kupiłem sobie również LEDy, żeby trochę urozmaicić wystrój mojego studyjka. Przez chwilę nawet myślałem nad tym, żeby dać je za jakiś zbiornik. Ale paski, które kupiłem, były za słabe i nie były jakoś szczególnie widoczne za tymi zbiornikami. Myślę, że jeszcze się tym pobawię i wrócę do tematu. Teraz gdzie LEDy poszły za półkę, żeby robić dodatkowy klimacik. I jak wam się widzi, całkiem, prawda? Wodospad nawet się udał. Liczyłem, że wody będę mógł dolać trochę więcej, że ta para nie będzie mi wychodziła z
z akwarium. No nie będę mógł tego włączać, tak jak mnie tutaj nie będzie, no bo jak mnie nie będzie, para będzie wychodzić, to blat, który tu mam, będzie puchnąć i mogę z czasem się pożegnać z tym blatem. Tu wiem, nad czym mam popracować i na dzisiaj już mi wystarczy zabawy z tym zbiornikiem, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj wymieniam wodę i mam dla Was kilka tematów jeszcze, z którymi chcę się z Wami podzielić. Pierwszy dodatkowy temat mamy w tej paczce. Napisano do mnie z firmy Horda Nawozy, czy przetestuję ich produkty. Z chęcią się zgodziłem, bo jestem ciekaw tych nawozów. Od dawna nie korzystam z żadnych nawozów takich gotowych. Wszystkie nawozy, które mam, robię samemu z soli, nawet karbo swoje, które mam, to robię samemu, rozcieńczam oddechy. Część nawozów mają dla osób takich bardziej zaawansowanych, które chcą poszczególne pierwiastki dawkować, ale są też produkty, które są skondensowane. O, chyba trafiłem na ten, który chciałem trafić. Standard Basic, czyli nawozy podstawowe dla roślin akwariowych, które są połączeniem makro oraz mikro. Jestem ciekaw, jak to się zda w boju. No bo tak na dobrą sprawę wiecie, że nie lubię się bawić z poszczególnymi pierwiastkami. Nawozy, które mam, przygotowuję samemu i już jakiś czas temu dobrałem sobie odpowiednio te pierwiastki, tak jak tam mają być dla tych moich zbiorników, no bo akurat wodę leję z wodociągów prosto z kranu. Wiem, jak tam mniej więcej to ma być przez tyle lat, co tutaj się tym zajmuję i chętnie zobaczę, jak będzie to się miało w przypadku takiego gotowego nawozu. Jeszcze muszę Wam pokazać, jak całość była ładnie zapakowana. Wszystko naprawdę dawno nie dostałem tak paczki ładnie upakowanej. Myślałem nad skałkami, których użyć tutaj dodatkowo w tym zbiorniku. Myślę, że lawa wulkaniczna będzie dobrym wyborem. Tym bardziej, że mam trochę tych skałek jeszcze, których nie wykorzystałem nigdzie. Całość przed rozpoczęciem dalszej pracy musiałem odpowiednio ułożyć. Tym razem wolałem wcześniej pomyśleć, żeby potem nie martwić się z zapychającym się filtrem. Przy okazji, jak Wam się podoba film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Lawa obsadzona jest głównie mchami oraz epifitami, różnymi rodzajami bucefalandry oraz anubiasa. Po bokach dekoracji napchałem gąbki filtracyjne. Dzięki temu piach nie przesypie się do tej tylnej części z filtracją. Irytuje mnie również ta strata wody, bo leje się po całości z tyłu, ale z tym będę robić coś później. W całej aranżacji nie mam zamiaru używać jakichś wymyślnych roślin. Mam zamiar dać jedynie takie, które nie będą wymagały dużej pielęgnacji. Dlatego na spód zbiornika sypię jedynie jałowy piasek. Z mchów na skały daję mech jawajski. Już go wcześniej stosowałem i doskonale się sprawdził. Dodatkowo dodaję kolorów kilkoma sadzonkami fitonii. W przyszłości muszę dodać jeszcze trochę asparagusa. Jak byłem w sklepie ostatnio, to akurat go nie było. Dodaję również kilka sadzonek mikrozorium z mojej uprawy emersyjnej. Co prawda w pojemniku była dużo większa wilgotność aniżeli jak tutaj, ale mam nadzieję, że roślina sobie poradzi. Dekoracje z lawy były strzałem w dziesiątkę. Obecnie kamienie już ładnie obrosły i dzięki nim mogę w łatwy i szybki sposób stworzyć jakąś dekorację. Zresztą zobaczcie sami. Oświetlenie nad zbiornikiem jest tymczasowe. W przyszłości dopasuję lampę długością do tego zbiornika i coś będę musiał jeszcze pokombinować, żeby ona ładniej wyglądały te nóżki, no bo na razie jak widzicie stoi to po prostu na dwóch deseczkach. Całość gotowa dla mnie wyszło bajecznie. Jeszcze jak dodam te rośliny, o których wspomniałem, to już całość będzie elegancko wyglądać. Dajcie znać, jak Wam się podoba i zapraszam do zobaczenia filmu, który właśnie wjeżdża na ekran. Jeśli ten Wam się spodobał, to tamten również przypadnie Wam do gustu.